Hejka, w tym zimowym klimacie. Witam Was, widzowie Monia. Witajcie w tym zimowym klimacie. Tak sobie pomyślałem, że może coś nagram, coś o zimie i jak sobie radzi Border Collie zimą, na co uważać zimą, oczywiście, co polecam, czego na przykład nie polecam. Zostańcie w tym odcinku. Dzisiaj będzie taki zimowy odcinek. Jesteśmy w parku. Jak widać, pięknie śniegu napadało. My tyle śniegu nie widzieliśmy już chyba od 10 lat tak naprawdę. Tak dużo śniegu, także widzicie, śniegu jest. A teraz zapraszam Was na film. Pierw może od plusów. Jak ja widzę zimę, mając bordera. Słuchajcie, ja widząc zimę, cieszę się z tego względu, że pies jest po prostu czysty. Jak jest śnieg, to pies przychodzi do domu czyściutki. Wiadomo, ten śnieg się gdzieś tam przyczepi, ale bardzo szybko z Monia schodzi. Może z tego względu, że po prostu daje swojemu psu olej. Monio, chodź! Olej z łososia, więc może dlatego ta sierść tak, raczej ten śnieg tak schodzi z niego. Słuchajcie, ktoś idzie, muszę psa, stój! Muszę psa zapiąć. Puść, wariacie. Drugi plus. Nie, chodź, puść. Brawo. Drugi plus. Słuchajcie, to jest po prostu widoczność. Wiecie gdzie jest wasz pies. Jak jest biało-czarny, albo jak jest czarny, no to po prostu go wszędzie widać. Taka drobnostka, ale słuchajcie, dla mnie jest to plus, ponieważ widzę, gdzie się mój pies porusza. Trzecia rzecz. Nie musicie ze sobą nosić wody. Nie, oczywiście to głupota. Ale wiecie, tak naprawdę, jakby się psu chciało pić. Wiem, że śnieg jest zimny. Nie wiem, czy dobrze mówię. Wydaje mi się, że nie. Bo chyba pies raczej nie powinien jeść śniegu. Ale to wiecie, to po prostu napiszą osoby mądrzejsze w komentarzu. Ale wiecie, nie musicie ze sobą nosić po prostu wody. Chociaż na pewno powinniście. Ale no wiecie, no w zimie pies tak po prostu nie będzie dużo pił jak po prostu w lecie. Że trzeba, wiecie, te butelki po prostu nosić, a tak jak ja gdzieś idę w góry, no to naprawdę dla psa muszę brać jeszcze około 3 litry wody, minimum takie, wiecie, no to jest trochę ciężko, nie? A tak tutaj nie musicie żadnej butelki nosić, żadnej wody ze sobą, no może jakąś małą. Kolejna rzecz na plus, to wiecie, gdzie wasz pies się po prostu załatwił. Tak, wiecie, gdzie się załatwił. Jak wiadomo, trzeba po swoim piesku zbierać. No to wiecie, gdzie zrobił, za przeproszeniem, tą dwójeczkę. A wiecie, a jak jest jesień, no to trzeba szukać w tych liściach. Nieraz nie wiadomo gdzie, a my jeszcze żyjemy w takim kraju, że lubią, wiecie, podpitolić, za przeproszeniem, co niektórzy. No to gdzieś tam w lesie, jak idzie jakaś grupka i tak dalej, nie chcecie tego zostawić, no to trzeba szukać. A tak, widzicie, na białym, czarno na białym, albo może brązowo na białym. Kolejna rzecz, wiecie, jak pies zrobi siusiu, to wiecie gdzie. Widać, no bo jest żółta plama po sikaniu, wiecie dokładnie w którym miejscu. A nieraz oczywiście wiadomo, psy wąchają różne miejsca. Jak nie ma śniegu, to nie widać, czemu on tak wącha, gdzie on tak wącha. A tak na śniegu widzicie, aha, jak żółte, to wiadomo, jakiś pies tutaj sikał, zaznaczył znaki. Możecie zostać dłużej, bo jesteście pewni, że powiedzmy jakiś tam pies coś tam zrobił, siku, zostawił swoje ślady. Dlatego wasz burek, piesek po prostu no wącha w tym miejscu. Wiecie, oczywiście te wszystkie rzeczy, co mówię, to jest żartobliwie, ale tak wiecie, 80% prawdy w tym jest, także nie hejtujcie. To ma być odcinek bardziej zabawny niż taka, wiecie, nauka ode mnie, bo ja nie mam kompletnie pojęcia o psach. Nie jestem behawiorystą, nie jestem żadnym nauczonym nauczycielem dla zwierząt, czy jak to się mówi. Po prostu albinem, który ma bordera. Kwestia ubioru swojego psa. Tak, ja swojego psa stroję, ubieram w bluzki, w koszulki, w buciki,
Nie, oczywiście żartuję. Nie ubieram mojego psa, jak widać, w nic takiego. Żadnych butów, żadnej kurteczki. Monio, chodź tu. Żadnej kurteczki, żadnych bucików nie ma, jak widać. Ma po prostu to, co mu natura dała. To, co mu dała natura, a dała mu naprawdę sporo. Dała mu naprawdę sporo i przez to ludzie mówią, że jesteś gruby, puchaty misiu, że jesteś gruby. No po prostu wiecie, ma sierść. Także ja Monia absolutnie nie ubieram go w żadne kurteczki, majteczki, rajstopki, nie wiem co jeszcze tam, w czapeczkę, w nauszniki, absolutnie nie ubieram go, choć nie mówię, że to jest złe. Nie wiem, niech się wypowiedzą mądrzejsi. Ja swojego psa nie ubieram ani na deszcz, ani na śnieg, ani na lato, nic. Jedynie co, to z czym bym się zgodził, wiecie, może te buciki, ale to bardziej chyba na lato. Na zimę nie wiem. Słuchajcie, nie wiem, chociaż widziałem już na internecie, że ludzie po prostu zakładają z tego względu, że no psiaki sobie to, wydaje mi się, że bardziej się ranią w zimę, że gdzieś, wiecie, no te łapki są chyba jakieś troszkę delikatniejsze niż w zimie, są delikatniejsze niż w lecie. No i te psiaki sobie gdzieś tam chyba te poduszki, łapki ranią. Ja dla Monia nie mam takich bucików, chociaż na pewno kupię dla niego buciki. No idź się napij. Idź się napij. Na pewno kupię dla niego takie buciki, ale na lato. Na lato, bo jak widzieliście, byliśmy w Chorwacji, no i tam był po prostu problem, ponieważ ten asfalt był za gorący, za bardzo nagrzany, kamyki. Z tym się zgodzę, tak, z tym się zgodzę, ale z takimi kubraczkami wydaje mi się, że nie. On ma na tyle sierści, naprawdę się nie trzęsie, chociaż dzisiaj mówiła żona, że się coś tam trząsł, ale chyba z tego względu, że był w jednym miejscu bardzo długo. Ogólnie się pies rusza, biega, także jego energia wraca, tak? I rozgrzewają się mięśnia, więc myślę, że nie ma takiego problemu. Co polecam na taką zimę? Słuchajcie, szczerze wam powiem, chyba nic. Jedynie co, zobaczcie jak się pies cieszy z zimy. No, jedynie co ja bym polecił, bo mi się wydaje, że to tak jest właśnie przez ten olej. Chyba olej z łososia, bo wydaje mi się, że odkąd daję to psu, to po prostu to wszystko, wiecie, ten brud, to co się przyklei, wszystko po prostu z niego spada, zlatuje, chwila, moment, nie ma problemu, więc wydaje mi się, że olej z łososia jakiś, nie wiem, czy jakieś witaminki ekstra na zimę wzmacniające, wydaje mi się, że nie. To jest jednak, wiecie, to jest pies. Chyba jakichś tam specjalnych, dodatkowych tych, nie wiem czy potrzebuje, może się mylę. Także na zimę mówię, absolutnie chyba nic dodatkowego, może jeszcze jakąś maść. Niektórzy jakąś maść kupują na łapki, nawilżają, smarują, ale ja 7-letniego bordera mając, nigdy czegoś takiego nie robiłem. Także na taką zimę z psem to polecam dla was grube rękawiczki, ciepłą czapę, golf, jak macie golfa, do tego szalik, ciepłe buty, kalesony i wio z piesełem przez las godzinę, niech się wylata w tą zimę piękną, taką cudowną, mroźną. I wydaje mi się, że to wy powinniście pomyśleć bardziej o sobie, żebyście wy się cieplej ubrali, niż ubierać psiaka. Naprawdę, chyba że mówię, te krótkowłose może nie są aż takie odporne. Nie wiem, nie mam pojęcia. Mój jest długowłosy, nawet bym powiedział, że bardzo długowłosy, więc ja dla swojego psa absolutnie nie polecam nic ekstra na zimę. Mam nadzieję, że wam się podobał taki odcinek, trochę śmieszny, trochę wiecie, taki głupkowaty, ale no, trzeba się cieszyć z tak pięknej pogody, także pamiętajcie, wy się ubierajcie, a o psa raczej się nie martwcie, pies sobie da radę, sarny też gdzieś tam biegają w lesie i żyją. To co?
Życzę Wam wszystkiego dobrego. Monio! Życzę Wam wszystkiego dobrego. I mój Monio puchaty. Zobaczcie. Puchaty Monio. Życzę Wam również wszystkiego dobrego. Zostawcie mu subskrypcję, łapkę, napiszcie komentarz i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. A gdzie nagroda za przywołanie?